Nasza wyprawa już dużymi krokami zbliża się do końca. Wyruszamy na przedostatni, liczący ponad 60 km odcinek trasy do miejscowości Turin under Donau. Pewnym utrudnieniem może być panujący upał, który już teraz odczuwamy, a prognozowana temperatura na dzisiaj ma przekroczyć 34 stopnie w cieniu. I właściwie już nie wiemy, czy lepiej jechać w deszczu, czy lepiej w upale, ale chyba jednak mimo wszystko lepiej jechać w słońcu. Dzisiaj na brak krajobrazów z winnicami już naprawdę nie możemy narzekać. W Weißenkirchen, czyli w Białym Kościele w Wachau, znajduje się gotycki kościół świętego Michała, znany z imponujących umocnień obronnych, które chroniły miasto przed najazdami. Krems uchodzi za jedno z najstarszych miast w Austrii. Wzmianki o nim są datowane już na X wiek naszej ery. Co ciekawe, w XVI wieku dość znaczącą rolę w mieście odgrywały kobiety. Doszło nawet do tego, że zaczęły rywalizować między sobą, która z nich bardziej jest w stanie podporządkować sobie męża. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że musiała interweniować Rada Miejska. Ona jednak zaleciła, aby mężczyźni kupili się w łaski kobiet poprzez kupowanie im prezentów. Na pamiątkę tamtych wydarzeń powstała fontanna z postacią symbolizującą ówczesnego pantoflarza. Trochę zaczyna nas niepokoić burza, która pojawiła się na horyzoncie. Niestety przemieszcza się w naszym kierunku, ale mamy nadzieję, że uda się znaleźć jakieś schronienie, zanim do nas dotrze. Zmieniliśmy nieco kierunek jazdy i teraz burzę mamy po prawej stronie, ale niestety wciąż się do nas zbliża. Akurat tak się składa, że znajdujemy się na otwartym terenie i w pobliżu nie ma żadnego miejsca schronienia, a najbliższa miejscowość znajduje się około 20 km stąd. Nie mamy więc wyjścia i musimy kontynuować jazdę tak długo, jak się da. Naszym pierwszym celem, gdzie będziemy szukać jakiejś małej ochrony przed wyładowaniami i deszczem, jest widoczna przed nami zapora, ale nie mamy pewności, czy uda nam się znaleźć tam bezpieczne miejsce. Przejeżdżamy teraz koronę zapory, ale na razie nie widzimy żadnego miejsca, w którym moglibyśmy się schronić. Niestety w okolicach zapory nie udało nam się znaleźć schronienia, więc jesteśmy zmuszeni jechać dalej. Z mapy wynika, że do najbliższej wioski wyraźnie się zbliżyliśmy. Mamy do niej około 5 km, więc mamy nadzieję, że do niej bezpiecznie dojedziemy. Na szczęście chmura burzowa przesuwa się stosunkowo wolno i choć widzimy i słyszymy wyładowania, to deszcz jeszcze nie pada. A tutaj przejazdu pilnują dwa sympatyczne łabędzie. Dzień dobry. Kiedy odjechaliśmy nieco od brzegu rzeki i wjechaliśmy do lasu, to odnieśliśmy wrażenie, jakby burza lekko się uspokoiła. Zaczął co prawda padać deszcz, ale mimo to mamy teraz większe, być może złudne poczucie bezpieczeństwa. Po wyjeździe z lasu ujrzeliśmy sporych rozmiarów blok energetyczny elektrowni atomowej Zwentendorf. Jest to wyjątkowa elektrownia, ponieważ nigdy nie została uruchomiona.
Jak się dowiedzieliśmy, ukończono ją w latach 70. XX wieku, ale w międzyczasie w kraju zostało przeprowadzone referendum, w wyniku którego wprowadzono całkowity zakaz uruchamiania elektrowni jądrowych w Austrii. Obiekt dziś pełni funkcję edukacyjną. Jednocześnie zauważyliśmy, że burza faktycznie się uspokoiła, a ponieważ natrafiliśmy na przydrożną karczmę w cieniu elektrowni atomowej, to korzystając z okazji postanowiliśmy chwilę odsapnąć. Burza na szczęście przeszła bokiem, deszcz okazał się przelotny, więc ruszamy w dalszą drogę. W tym miejscu w ubiegłym roku wydarzyła się tragedia. W wypadku zginął 22-letni Florian Phil, młody piłkarz klubu SV Viktoria Rust. Bliscy postawili tu krzyż i kamień, na którym umieścili napis: miłość jest mocniejsza niż śmierć. Powoli wjeżdżamy do miejscowości Tulln, celu dzisiejszego etapu. Zostały nam 2 km, a znaki wskazują, że do Wiednia pozostało nam nieco ponad 40 km. Dzisiejszy etap rozpoczynaliśmy w upale, który początkowo nas trochę niepokoił. Potem odwiedziliśmy miasto silnych kobiet oraz pantoflarzy, którzy szukali pomocy nawet w Radzie Miejskiej. Następnie trochę strachu napędziła nam burza, która na szczęście nie okazała się tak groźna, na jaką początkowo wyglądała. Po burzy i opadach temperatura nieco spadła, ale za to wzrosła wilgotność powietrza, co pewnie widać po mojej twarzy. A do końca naszej wyprawy pozostało nam nieco ponad 40 km. Jutro ostatni etap do Wiednia.